Witam Was bardzo serdecznie. Dziś pokażę Wam demontaż i montaż Siemensa S65. Ten model niestety u mnie tu nie działa w ogóle, bateria jest wybulona i tak naprawdę nie wiem, czy on w ogóle jakośkolwiek funkcjonuje. Nadal tutaj do niego nie przyjąłem baterii, żeby go naładować, ale uniwersalną ładuję tą baterię, a ona się tu niczego nie nadaje tak naprawdę, bo jest wybulona. Tutaj spójrzcie sobie, jest już do niczego. Tutaj spójrzmy jeszcze tak obrazowo na telefonik. Dość ciekawy telefonik z 2004 roku. No 16 lat i całkiem fajnie tutaj wygląda. Na przedniej ściance widzimy oczywiście otwór na nasz głośnik od rozmów. Tutaj model S65. W tym przypadku posiada on joystick. Joystick tutaj był dość dobrej tej jakości. Na bocznej ściance widzimy klawisze ściszania i pogłaszania. Na drugiej bocznej ściance tutaj IRDA, nasza podczerwień. U samej góry otwór na nasz główny głośnik. Na tylnej ściance widzimy aparat fotograficzny. No w tym przypadku jest to 1,3 megapikselowy. Bez diody, która wspomagałaby nasz aparat nocą i która służyłaby jako funkcja latarki, ale to nie ma naprawdę co się spodziewać w tym aparacie, bo to jest słaba jakość oczywiście. I otwór na nasz zasięg. Tutaj antenka zasięgowa. Tak właśnie było w Siemensach. No i dzięki temu odbierały o wiele lepiej tutaj nasz zasięg. Zobaczymy sobie jeszcze na sam dół. Tu mamy port ładowania standardowy w Siemensach. Obok niego jeszcze otwór tutaj na nasz mikrofonik w pierwszym rowku. Nasza bateria, tutaj spójrzcie, tak ona wygląda w tym Siemensie. Dokładne informacje, posiada tylko 600 mAh. No w tych Siemensach bardzo słabo otrzymała bateria, mimo że tu nie posiadała jakieś nadzwyczajne funkcje, ale pojemność była naprawdę bardzo niska. Tu sobie zobaczymy jeszcze informacje na naszej nalepce. Siemens S65, wyprodukowany w Niemczech. I jeszcze jakieś dodatkowe info tego Siemensa. No i dobra, teraz sobie działamy z demontażem. Tutaj spójrzcie, potrzebujemy Torxa. Dokładna informacja, jeśli chcecie. Torx T5H. Jedziemy sobie z demontażem. Tutaj u samej góry widzimy zaślepkę. Tu ma dwie blokady. Podwadzamy jedną i drugą. I teraz sobie wyciągamy. U samej góry wjeżdżamy na tę zaślepkę naszego tyłu. Teraz sobie odkręcimy 6 śrubeczek. Tu jest jedna, druga, tu jest trzecia i czwarta, której nie ma, bo ktoś ukręcił. Piąta i szósta śrubka, więc sobie je wszystkie odkręcamy. Tu jest wszystko już tak wyrobione, że ten telefon się samoczynnie praktycznie odkręca. Tu jest odkręcone i tu jeszcze jest strasznie wymęczony przez kogoś już. Śrubki są już odkręcone. Tak jest. Więc teraz sobie podwadzamy naszą przednią budowę. Tu jest tak naprawdę sama się nam tutaj otwiera ta nasza przednia tutaj obudowa. Nasza nakładka, płytka naszej klawiaturki. Podobnie było w Smartphone K310, W200, K320. Taka płytka klawiaturki. I wyciągamy naszą całą płytę główną wraz z wyświetlaczem i innymi tutaj podzespołami. Tutaj spójrzcie, telefon jeszcze obsługuje karty pamięci, te większej tej wielkości. No, to naprawdę, powiem szczerze, że zapomniałem sobie nazwy, żeby wam powiedzieć, ale pewnie wiecie, jaka to nazwa jest. Joystick, nakładka, tutaj można ją wymienić. No niestety tu jest spojona wraz z płytą główną, więc musicie tutaj robić zgrzewaniem bądź tutaj lutowanie, więc taka jak pierwszy raz to robicie, to oczywiście będzie wam ciężko tak szybko to ogarnąć. No i tu wyświetlacz, sobie chcemy go wymienić. Tu mamy dwie blokady z jednej i z drugiej strony. My sobie tutaj podwadzamy. Spójrzcie, z jednej, tutaj z drugiej strony.
No i nasz tutaj wyświetlacz bardzo łatwo się wymontowuje, demontuje. Tu widzicie. Tu jeszcze możemy wymontować nasz głośniczek oczywiście od rozmów. Tu musimy go z jednej strony i z drugiej strony sobie tak podwadzać na przemian. I wtedy nam tu fajnie wyskoczy. Co tu jeszcze moglibyśmy wymontować? Nasz aparacik fotograficzny. Tutaj podwadzamy naszą blaszkę osłaniającą nasze złącze naszego tutaj aparatu wraz z płytą główną. O, nam wyskoczyło. Tu sobie podwadzamy i wyciągamy tutaj nasz aparacik. O, tak to wygląda. Widzicie, jest to bardzo proste. Tu większość rzeczy jest wymienne w utrudniony sposób. Oczywiście slot karty SIM, złącze naszej baterii, antena zasięgowa, złącze tutaj ładowania, joystick, slot karty pamięci. Tu wszystko jest utrudnione. Tu jeszcze możemy wymienić w bardzo prosty sposób naszą baterię, naszą wibrację, mikrofonik, jakieś złącza zasięgowe. To jest wszystko banalnie proste, a reszta to już musimy troszkę się namęczyć z odpowiednim sprzętem. No i teraz sobie jedziemy w odwrotnej kolejności, zakładamy wszystko tak jak było wcześniej. Zakładamy nasz tutaj aparacik na swoje miejsce. Łączymy wraz tutaj z płytą główną, zakładamy naszą blaszkę mocującą tutaj. Ona się troszkę tutaj powyginała, ale to nie szkodzi. Tutaj sobie z powrotem ją odgnijcie, żeby to mniej więcej miało ręce i nogi, nie przeszkadzało później przy składaniu naszej tutaj obudowy i tak nie fruwało za bardzo tutaj wewnątrz, bo pomyślimy, że coś się tam dzieje w środku. Tutaj zakładamy nasz głośniczek od rozmów, zakładamy nasz wyświetlacz na swoim miejscu, tutaj najlepiej wbić w jedną, no i tutaj z drugiej strony nam wszystko fajnie wchodzi. Teraz wypadałoby tutaj te blaszki mocujące bardziej przybliżyć do wyświetlacza, aby lepiej nam tutaj trzymało. Tak robię to mniej więcej, a wy to się postarajcie bardziej, żeby to, wiecie, było dobrze jak należy. No i to wszystko. Teraz tutaj zakładamy w nasz korpusik, ale musimy tutaj wbić oczywiście. Wbijamy od samego dołu, zakładamy. No i teraz szukamy jakiejś ściereczki z mikrofibry, coś takiego, żeby tutaj przeciąć nasz wyświetlacz. Bo oczywiście zakładam tutaj, że większość osób, które to robi, to oczywiście nie jest tutaj serwisantami, no i tutaj robi to we własnym zakresie, tak żeby tylko telefon tutaj funkcjonował jakkolwiek. I jest już wszystko jak powinno być. Teraz na przednią budowę zakładamy tutaj nakładkę klawiaturki. Później zakładamy naszą płytkę. Ona tutaj musi być w tej obudowie, bo tutaj założymy, to nam tu nie przylegnie idealnie i będziemy mieli problem. I łączymy te dwa elementy tutaj w taki sposób, jak pokazuję. Jest wszystko jak powinno być. I teraz przykręcamy nasze śrubeczki. W tym przypadku mamy tylko 4 śrubeczki, bo 2 nam ktoś ukradł. Zabrał i nie oddał. No niestety. Zabierają, nie oddają. Szczerze powiem tak szczerze wam, że mam te śrubeczki, gdzieś tam poszukałbym, ale już nie będę tego robił. Telefon i tak tutaj nie działa, więc zakładamy zaślepeczkę. Tutaj mocujemy na jedną, drugą blokadę. No i tutaj zakładamy baterię. O, te śrubki nam wlatują samoczynnie, już tak się wyrobiły. No i to wszystko, jeśli chodzi o ten model, o model Siemensa C65. No jak widzicie, bardzo prosty model w demontażu. Ja Wam tylko tak obrazowo pokazałem, jak to mogłoby wyglądać, gdybyście obawiali się, że możecie to po prostu w telefonie uszkodzić.
Ale widzicie, we własnym zakresie spokojnie sobie to zrobicie. Nie musicie tu od razu biegać po serwisach, którzy Wam na pewno go nie naprawią, bo po pierwsze im się to w ogóle nie opłaca, a po drugie no nie mają w ogóle części tak naprawdę, żeby szukać i tak dalej, bawić się w takie rzeczy. Dzięki za dziś, dzięki za oglądanie tego filmiku. Zapraszam Was również na kolejne moje filmiki z udziałem Nokii, Sony i innych telefonów klasycznych dotykowych. Więcej informacji odnośnie tego modelu znajdziecie sobie pod tym filmem. Ja oczywiście zachęcam do subskrypcji mojego kanału, do zostawienia łapki w górę i komentarza pod tym filmem. Dzięki temu wspierasz mój kanał i się powolutku rozwija. Cześć.